Witajcie telewidzowie kolejnego dnia na Filipinach. Ostatni albo przedostatni. Ostatni. 5:20 koguty pieją, a my wychodzimy z hotelu. Jest już nasz kierowca. Zarezerwowaliśmy sobie busa. O, nawet widzę, tam awaryjne mrygają już. Ładujemy już nasze plecaki do vana. Niespełna pół godziny później jesteśmy już na lotnisku. Za wiele na lotnisku w Coron się nie dzieje, więc postanowiliśmy, że wchodzimy do środka. Tam widzieliśmy też jakąś kawiarnię, ale jeszcze nie będziemy pewnie plecaka oddawać, bo mamy po 10 kilo nadawanego, tak było w bilecie. Także superancko wchodzimy, no po prostu na kawę na razie. Jesteśmy już w środku i patrzcie, tutaj jest kilka tych stanowisk tylko, nawet wagi są takie ręczne, podstawione. Też nie ma żadnej taśmy, wszystkie torby zabierają ręcznie, ale musimy poczekać jeszcze kilka minut na otwarcie naszej bramki. Jesteśmy dzisiaj zdecydowanie zbyt wcześnie, ponad 2 godziny przed odlotem. Ale wygląda na to, Mari, że dzisiaj będzie lekki, chciałem powiedzieć rekord, nie, ale coś pierwszy raz zrobimy. Będziemy pierwsi w kolejce do oddania walizki. Plusy? Prawda. Plusy. Marika pierwsza 8,3. Oj, coś czuję, że u mnie będzie więcej. Nie zdążyłem nagrać, u mnie było 13, ale dobra, razem mamy 20, a tyle mamy. Niech policzą tak. Nasze plecaki tam, zobaczcie, od razu obsługa zabiera je na zaplecze. Teraz podręczne sprawdzają. Mari ma niespełna 6, można 7. A mój, no leciutko ponad. Patrzcie, jaki sprytny system. Nie można zabierać wody powyżej 100 ml. Butelka ucięta, na dole duża butla. O. A Pięknie. butelkę zabieramy, bo może gdzieś tam się będzie można nalać wodę. Pierwszy raz coś takiego widzimy na lotnisku, ale Ręczna dobre robotka. rozwiązanie. Tutaj też jest ten zbiornik na wylanie wody, butelka na dole stoi. O, my już jesteśmy. Są tu jakieś sklepiki, jest jakaś kawiarnia po przejściu, a tu jest płyta lotniska. Marcin, my dziś na wschód słońca staliśmy. Tak, o właśnie. Czasami wstajemy, widzicie? I tu będziemy mogli pewnie podziwiać samoloty, jak przylecą już. Także w kawiarni bierzemy kawę i Marii jeszcze taką przekąskę dobrała. Taką pizzę Marii kupiła do kawy. O, jeszcze jakieś ciasteczka mamy. No musimy przetrzymać brak śniadania aż do saloniku w Clark. Takie samoloty latają na tym lotnisku. Nie wiem, czy większe latają. Nie widziałem. Widziałem wcześniej też lądowały jakieś inne dni. No to też takie małe. I my też takim lecimy. Tylko my nie lecimy Cebu Pacyfik. Lecimy innym. Zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że go gdzieś tutaj zaraz nagram, bo ląduje za 3 minuty dosłownie ten nasz. Leci z Cebu nasz, bo sprawdzałem już na mapie. Tutaj jest nasz. Nie wiem, czy widzicie tamten, który ląduje chyba. O, patrzcie. Tutaj jest. Wydaje mi się, że to jest ten nasz, bo jest już dość nisko. Do tego ludzie już zaczęli wchodzić, też walizki podjechały, będą ładowane na pokład. Jest i nasz, ląduje. O, kurde, trochę nim zabujało tutaj. Ale się trafiło pięknie. No, jeszcze nie dotknął. O, dopiero teraz. Wjeżdża pod terminal. Mamy 35 minut do wylotu. Jak widzicie, tutaj już prawie cały załadowany ten Cebu, a my idziemy po nasze walizki. Raczej ja idę po Marikę, bo siedzimy gdzieś tam w kawiarni. Patrzcie, stąd ja jestem na końcu lotniska, a tam już jest koniec lotniska też. Drugi koniec. Na tym lotnisku nie ma żadnych wyświetlaczy. Jest tam jakiś telewizor, ale też nie był wcześniej włączony. Pani przekręciła teraz tą lekturę, gdzie jest napisane boarding. Wcześniej było coś innego napisane, ale tutaj wszystko się robi ręcznie. Cebu Pacyfik powoli odjeżdża i będzie startował. No tego jeszcze nie grali. Dali nam parasolki, ale deszczu nie ma, no bo przecież piękna słoneczna pogoda. Parasolki są po to, żeby się chronić przed słońcem. Dawaj pod parasoleczkę A tutaj. ja swoje nie wziąłem, ja lubię witaminę D, więc nie będę się chował, lubię opaleniznę. Ale tutaj sporo ludzi oczywiście skorzystało z tego. Czymś takim dzisiaj lecimy. Wydaje się na wąską maszynę. No zresztą tam w rzędzie są tylko 4 siedzenia. Siadamy już na pokład, zaraz zobaczymy jak to wygląda. I tak to wygląda w środku. Zobaczcie, tylko po 2 siedzenia z jednej i z drugiej strony. Wąziutko. Tutaj Tak. na górze miejsca też mało. Mało Nie. miejsca na walizki. Pamiętam, jak raz lecieliśmy takim, no to nie zmieściły się nasze walizki, tam musieliśmy trzymać to wszystko pod nogami. A jak ktoś oglądał nasze filmy stare z Filipin, to pamięta. Leciliśmy na Siargao wtedy. I w tym momencie najważniejsze pytanie, czy Cebu, nie, Philippines Airlines są przesądni? Są, patrzcie, 12, od razu 14. Nie ma 13 rzędu. Sprawa wygląda tak. Lecimy godzinę do Clark, to jest jakieś 3-4 godziny od Manili i stamtąd mamy następny lot już do następnego państwa, ale o wszystkim dowiecie się już po drodze. Jedziemy już powoli na pas startowy. Trzęsie jak przy dobrych turbulencjach, a jeszcze nie startowaliśmy, jeszcze cały czas na ziemi. Kapitan, pełna moc, startujemy!
will sing through my wings. I feel alive. A surge of energy as you come into sight. Caught in the moment, I'm hypnotized. With every breath, I feel the fire inside. Your love is like a wildfire. Your love is like a wildfire. A force I can't contain, it takes me high. I'm lost in the heat, consumed by desire. Your love is like a wildfire. My heart's on fire as I hold you close. Your touch, it's electric, a beautiful overdose. Dostaliśmy takie przekąski, ciasteczka i wodę do picia. Stewardessa mówiła 50 minut, leciliśmy 55 i już wychodzimy z samolotu. Bardzo szybko to wszystko tutaj działa. Thank you, bye bye. Wysiadamy już z samolotu, a tu panowie co? Siedzą z jakichś służb czy co? Bo też słyszeliśmy thank you, bye bye. Wysiadamy, jedziemy do autobusu, ale patrzcie, panowie jeszcze zrobili tunel z parasolek, żebyśmy za bardzo się nie przypalili tym słońcem. No widzicie, jaką oni mają śrubę? To ja też pod parasolkę. Jaja dobre są z tym. A to ciekawe moim zdaniem, w autobusie więcej miejsca na nogi niż w samolocie. Podoba mi się latanie takim małym samolotem, bo to wszystko tak szybko idzie. My już rozładowani jedziemy, dosłownie w minutach to się liczy. I jesteśmy już, chciałem powiedzieć pod bramką, ale przy wyjściu. Jest nasz lot, ten filipińskie linie, 4. taśma, czyli tutaj, blisko. Właśnie pojechał mój plecak, wraca tam. I Mariki tak samo. 2 wracają, ale wrócą zaraz. Pep, 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 pep. Są i nasze walizki, tylko one zostały. Mało pewnie było nadawanych. I Mariki, i idziemy kombinować dalej, bo musimy jedną sprawę załatwić. Jesteśmy już na zewnątrz i musimy wyjść całkowicie, bo to był lot krajowy, a teraz musimy iść na międzynarodowe. Tylko że my mamy jeszcze 10 godzin do odlotu, więc my idziemy na górę, na 3. piętro i sprawdzimy, czy możemy oddać, bo mamy jeden plecak do nadania. Jak się nam uda go oddać, to wtedy wchodzimy sobie i pójdziemy do saloniku. A jak nie, to będziemy musieli czekać pewnie na 3 godziny przed odlotem. A ja co zrobiłam? W dacie wygaśnięcia paszportu wpisałam swoją datę urodzin. Ale było, że something get wrong, czy coś takiego. Nie puściło. I mnie wywaliło i teraz nie mogę się ponownie zalogować. Jesteśmy już w środku i widzę, że linie Philippines Airlines, tymi co lecieliśmy, mają taką możliwość oddawania walizek wcześniej, ale my nie lecimy z nimi, my lecimy z Cebu Pacific, więc musimy teraz poszukać, pewnie gdzieś z drugiej strony będzie. Mamy 34 kilo razem na następny lot, czyli liczymy. O, coś tutaj, 5,9. to coś, no dobra, 6 kilo. Dobra, czyli 6. Kolejny, tam było 6, czyli mamy 15. Kolejny 8, czyli mamy 23. Zostało 11 kg, teraz ten najcięższy, no 13, tak samo. Czyli jesteśmy 2 kilo ponad, tylko że my musimy do tego zmieścić, Maryki, kilogramy. No działamy! Rozpakowane tutaj wszystko. Próbujemy teraz się dopakować, przepakować. Te 7 kilo musimy przerzucić. No tylko, że ten Marcina plecak już jest tak upchany, że sami nie wiemy, jak to do końca zrobić. Teraz sprawdzimy jego prawdziwe możliwości dopiero. No jeszcze tak dopakowany to chyba nigdy nie był. Ja wymyśliłam, że jak coś, to dopniemy jeden plecak na górę, jakiś mój mniejszy, i pójdziemy po prostu ofoliować. Tutaj kosztuje to 350 peso lub 450 za duży bagaż, więc to zostaje taka ostateczność. Więcej tu już nie wsadzimy. O, Pięknie. zadowolona? Tak, jeszcze tu może po bokach coś Tak. dojdzie. Tu jeszcze są 2 puste prawie, że. A, no i super, to zaraz się upchnie, wszystko się zmieści. I to mi się podoba na tym lotnisku, pokazywaliśmy Wam już wcześniej tą wagę, ale ta waga jest za darmo, można sobie sprawdzać. Dobra, zrobimy check. Ile teraz waży ten plecak? 7, 17, 17 i 7 niby. Ten plecak to ładnie powyginany w wszystkie strony. Myślę, że już teraz to jest wykorzystane na maksa. Ja jeszcze zakładam buty, żeby trochę lżej było. Klapeczki to wiadomo lekkie. Ja idę jeszcze sprawdzić teraz swój podręczny. Tu wyciągnęłam coś na podróż, także to zarzucę na siebie. Zobaczmy, ile tym razem. Liczy.
5-1, to ja tu jeszcze coś mogę dopchać. Przed pójściem oddać nasze plecaki. Sprawdzamy ostatni raz teraz wszystkie, jak to będzie wyglądało kilogramowo. 4, 8,5, półtora za dużo. No tak, dopakowałam teraz bluzę, to wam mówiłam, że tam bluza, Tak, ale to tak. się wyciągnie i buty jeszcze dowiązałam, więc będzie ok. Teraz ten mniejszy. O, to Mój. leciutki. U mnie 7,7, O. no. Okej, to przejdzie spokojnie. Najważniejsza ta wielka berta. Liczy. Trzyma... 16,7. Czyli ty masz te 1,5 kilo, które tyś tam możesz założyć i lecimy. Myślę, że spoko. A nie miało on 17 coś? Jak przecież dopchaliśmy jeszcze. Coś chyba nie tak ta waga teraz. Ta waga chyba, Chyba powinno wejść tam do środka. waży jak chce. No, teraz 16. Idziemy go nadać, wtedy zobaczymy. Tak. Także my wykonaliśmy dobrą pracę, teraz liczymy na Cebu, że nam przyjmą tą walizkę. No widzę, jest napisane backdrop, ale no czy przyjmą o tej godzinie, bo mamy jeszcze około 9 godzin ponad do wylotu. I bardzo dobrze, patrzcie, nie ma dokąd się leci, tylko jest wszystko napisane, że można te walizki oddawać. Super. No i niestety nasz misterny plan uległ w gruzach. Niestety nie możemy oddać naszego plecaka, a więc musimy czekać na 3 godziny przed odlotem, czyli jeszcze... O, już mi się teraz nie chce liczyć. 5-6 godzin. 5-6 godzin musimy się gdzieś pokręcić. Znaleźliśmy jeszcze taką wagę, gdzie mogliśmy wszystko naraz położyć i tu pokazuje 34 kg, a tyle mamy wykupione. W sensie mamy wykupione 20, a tak i 7,7 jeszcze ekstra. Ale jak to wyszło? Ja nie wiem, te bagaże mnożą się, ale chyba po prostu są spuchnięte, w sensie od wilgoci te ubrania. No niemożliwe, przecież mieliśmy po 10 kilo, jak tu Nie przylecieliśmy. mieliśmy po 10. No lekko może, No, 11, ale nie Ja to z 14 nie miałem, ja to coś mi się kojarzy, że miałem 2 razy tyle prawie. No 14 miałeś, maksymalnie. No to nawet 10 kilo tu doszło, gdybym ja miała 10. Dokupiłaś sobie koszulkę, dokupiłaś sobie coś tam. Co nadal nie robi 10 kilogramów. Jest jeszcze salonik przed wejściem na odprawę. 80 zł kosztuje 1300. Patrzcie, nawet z psem przyszli do saloniku, sprawdzają, czy nic tutaj nie było, ale salonik ogólnie jest bardzo słaby. Jest tylko tu jakiś stolik, tam jakieś siedzenie, a jedzeniowo to słabiutko. Jest tylko jakiś chicken congee i to też tylko do zamawiania. Nic więcej nie ma oprócz kawy. Postanowiliśmy, że nasze śniadanie w sumie takie późne zjemy w 7-Eleven. To jest moja japońska kuchnia. Tonkatsu curry z kotletem z wieprzowiny, do tego jest ryż. Te curry powinno być dobre. W Japonii było kiedyś dobre. Marika też kuchnię koreańską chyba poszła. Tak, a tutaj przypomniały mi się smaki trochę Tajlandii, aczkolwiek pani nie miała tostera i Z mikrofali. z mikrofali wyszło. W smaku serek połączony Hochland z żółtym serem. Także całkiem dobre, oprócz tej bułki, która powinna być chrupiąca. Próbowaliśmy sobie zrobić odprawę jeszcze tutaj w tych kioskach i żeby przejść bramkę i iść na salonik lotniskowy, a później byśmy wyszli i oddali walizkę. No niestety od razu jest napisane na tym bileciku, że trzeba podejść do okienka, bo wylatujemy z Filipin i lecimy pewnie do innego państwa i oni chcą sprawdzić wizy, paszporty, takie rzeczy, żeby nie brać później odpowiedzialności za to. Jak mamy tu posiedzieć jeszcze kilka godzin, to zmiana obuwia z powrotem na klapki. Marii zrobiłem obchód po lotnisku i zgadnij co? Możemy? Powiedz, że możemy. Możesz już oddać plecak, który sobie kupiłaś. Serio? Załatwiłem, tak. Tylko dla nas. Matko, ale super, bo siedzimy tutaj już Od 9. od 9, 6 godzin. A jest 6 15. godzin minęło, dokładnie. Jeszcze szybka drzemka była tutaj na tej sofce. Tak, Marcinek sobie przysnął chwileczkę. Ja próbuję zarezerwować hotel, bo jeszcze nie mamy, ale no nie jest takie to proste. Tam, gdzie lecimy, hotele są dostępne, Jakie są? ale no nie są jakie są, dokładnie. Bardzo mało miejsca. Teraz próbuję jeszcze cenę tutaj ustalić z panem przez WhatsApp i jakieś inne platformy, ale płatność mi nie przechodzi. Jesteśmy już pod, chciałem powiedzieć okienkiem, kurczę, same pomyłki dzisiaj. Bardzo dobrze wszystko poszło, 18 kg było w tamtym plecaku, także super, mamy już bilety, pani tych plecaków nie sprawdzała. Jedyne co chciała to bilety wylotowe z tego kraju, do którego lecimy, albo z tego miejsca, do którego lecimy. Jak już widać flaszki, to znaczy, że przeszliśmy całą odprawę bezpieczeństwa. Idziemy teraz do saloniku, należy nam się po tym długim czekaniu. Tak, bardzo szybko, bezproblemowo, ciach, sprawdzenie paszportu, Tak. pieczątka na bilecie. Ale wykorzystaliśmy wizę na Filipinach do ostatniego dnia. Dzisiaj nam się kończy. Jest nazwa naszego saloniku, ale co? On jest gdzieś na dole, na dolnym piętrze pewnie. Musieliśmy zejść na dolne piętro, ale co? Zamknięte? Jakiś kod potrzeba? Może to dla pracowników wejście?
Jesteśmy już w środku, teraz tylko zeskanuję naszą kartę i wchodzimy. Zaraz zobaczymy, jakie jedzenie mają, bo ja już jestem głodny. Oby nie to same przekąski. My idziemy w prawo, a Emirates ma tutaj zrobiony swój salonik w saloniku, także powiedzieli, że tam nie możemy wejść. No wiadomo, tam biznes klasa, tam inni ludzie, także my idziemy w tą stronę. Tak, wszystko ładnie wystrojone. Sprawdźmy, co my tutaj mamy dostępne. Są jakieś napoje. Są piwka, Coca-Cola, są jakieś sałatki, widzę już przygotowane, można sobie po prostu brać. Ok, tutaj jest coś twardszego. Co my tu mamy? Też jakieś słodzone, są jakieś soki zrobione. Dobra, jedzenie. Parmezan. Parmezan do pasty. Tutaj jakieś pieczarki widzę z groszkiem. To mi wygląda na jakieś tofu. Ok, to lecimy dalej. No tak powiem wam średnio, to jest jakaś zupka też, a to też jakaś zupka. Okej, a reszta to jakieś takie przekąski. No średnio wam powiem. I oczywiście można się napić kawy, herbaty, jakieś ciasteczko zjeść. Powiem wam szczerze, że dobrze, że ktoś sobie zarezerwował ten stolik z tym widokiem, bo tyle ludzi tu siedzi, Miałby że jakby problem. przyszedł, to miałby naprawdę duży problem. Pay. Pierwszy raz coś takiego robimy. Wysyłamy pieniądze komuś jakby tak prywatnie, zanim zarezerwujemy. Wychodzi nam to znacznie lepiej, dlatego zdecydowaliśmy się na taką metodę i też udało nam się to zrobić przez aplikację i też robimy to pierwszy raz. Się okaże, czy zaoszczędzimy 6 euro na jednej nocy, czy stracimy 40 Euro. na jednej Dokładnie. nocy. Marika została w tamtym saloniku, ja idę sprawdzić ten drugi salonik, co oni tam oferują, co mają i podejmiemy decyzję, czy się przeniesiemy, czy nie. A tak się nazywa ten drugi salonik, z którego możemy też tutaj skorzystać na tym lotnisku. Idę zobaczyć najpierw, co mają. Pamiętajcie, że jest taka opcja, że jak wchodzicie, to możecie najpierw zobaczyć, czy wam się opłaca, czy nie. Tak wygląda ten salonik. Jest jakiś makaron, są ziemniaczki, jest kurczak, tu jest jajko curry. Jak to jest takie jajko curry, jak jadałem w Indiach, to mistrzostwo świata, aczkolwiek ten sos mi wygląda trochę inaczej, na takie filipińskie curry. No i są jakieś skrzydełka, nuggetsy i kanapki. A moim zdaniem tam u nas lepiej, więc raczej my zostaniemy. Postanowiliśmy, że zrobimy krótki test, bo Marika zawsze się stresuje, że bramka już otwarta, że wpuszczają, że samolot odlatuje bez nas. Na telewizorze jeszcze nic nie ma napisane. No więc nie ma. Robimy teraz taki test. Marika idzie sprawdzić tam i porównamy, jak otworzą bramkę, to mi Marika mi napisze, a ja zobaczę, czy od razu się tutaj zmieni, że od razu wpuszczają. A może już wpuszczają. Test. Na razie nic nie widać, żeby było otwarte. Tutaj powinno być otwarte. O, tu, na pierwszym miejscu. Mi to już serce szybciej bije. Nigdy nie ma tego, nie wyświetla się jeszcze nic. Ale ja już zdenerwowana, także wolę sobie oszczędzić takiego stresu. Mimo wszystko, że teraz już się stresuję. No więc stwierdziłam, że idę. Ale tu żadnych ludzi nie ma. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Podobno wpuszczają już na pokład, a nasz lot jeszcze jest, że nic tutaj się nie dzieje. Ja już przeszłam. Pani sprawdziła mi bilecik. Zobaczcie, nikogo za mną nie ma. Ktoś tutaj przybiegł jeszcze przede mną chwilę. Zmęczeni mówią, czy możemy jeszcze iść do łazienki. Mówią, nie, ja już w samolocie zrobicie. I oni do mnie, ale zadzwoniłaś do Marcina. Zadzwoniłaś, na pewno on już idzie, gdzie on jest i tak dalej. Ja mówię, tak, już idzie. Także, że mają po prostu wcześniejszy boarding. Teraz jeszcze nagrywałam, a pan znowu mnie woła i czy na pewno zadzwoniłam, czy na pewno będzie, że tu już tak dużo czasu nie ma i żeby już najlepiej teraz przyszedł. Także tak, ja wolę, widzicie, wyjść na spokojnie, bo nigdy nie wiadomo. Wiadomo, ten samolot też wcześniej nie odleci, aczkolwiek jak już będzie full, no to będzie full. I w sumie już powinni dawno mieć powiadomienie, bo do samolotu powinniśmy o 18, w sumie 35 powinniśmy być pod bramką, a jest już za 10:07, więc i tak przeciągnięte w sumie i czasami nawet pół godziny wcześniej zamykają ten boarding tutaj na takich długich lotach i tym bardziej gdzieś, gdzie już się wylatuje z kraju. Podobno dzwonić każą Marice po mnie, że już wsiadają wszyscy, a tam nic nie było napisane. A Mari już z tamtej strony widzę, już tam czeka na mnie. A pani mówi, że z tej strony mam iść. Dobra, idę. Ostatni. Jest i moja zguba. Zdążył. I jak, poleciałby beze mnie? No mówiłam, że nie odleci bez ciebie, ale No. już właśnie wspomniałam, że jest 40, no 50, czyli pół godziny przed odlotem, to normalnie na tych długich lotach zamykają często bramki. A to nie jest długi lot, to jest No półtorej godziny. No, ale to do jest innego kraju, więc... Tak, tam stoi nasza maszyna. To lot jakby, no wiesz, w Europie, no po prostu gdzieś tam półtorej godziny to mało. To do Anglii ciężko dolecieć. Ale zamykają Polski. wcześniej zazwyczaj. Może tak być. Dobra, ale na tablicy nic nie było nadal. No i pani, no nadal nie ma, do tej pory nie ma. Nie ma. Więc byś sobie siedział i siedział. Ja bym sama poleciała. No źle mi Zobaczysz. nie było.
Jesteśmy już w tunelu, nikogo nie ma. Jeszcze tam jakaś pani za mną była. Zaraz zobaczymy. Ale to też jest Cebu. Już Cebu dzisiaj leciliśmy. A nie, Filipin leciliśmy. Zaraz sprawdzimy, czy Cebu są przesądni. Powiem wam tak, że już ludzi tutaj za wiele nie wejdzie do tego samolotu. A zobaczcie, jakie obłożenie. Nie wiem, 10%, 20% maksymalnie. Mari siedzi na prawym skrzydle, ja siedzę na lewym skrzydle. Przynajmniej na start, później się tam przesiądę. Ale na razie zobaczymy, jakie są widoki z obu stron. Przy boardingu zapytaliśmy panią, poprosiliśmy w sumie o miejsce przy oknie. Pani powiedziała taka, no sprawdzę, czy jeszcze jest. No ja się zastanowiła chwileczkę, czy jest. Do wyboru, do koloru. Ale w sumie dobre miejsce, nie na skrzydle, tylko muszę poprosić o jakąś serwetkę, bo moje okno tutaj jest trochę jakieś wymazane tłuszczem. Znowu z mojej strony jest ok. O, widzisz, właśnie widzę, z tamtej są takie fajne, czyste, a to też jest jakby, może jakieś dziecko siedziało i tak coś tam wymazało. Bluzą. Albo ktoś położył czoło i tłuszcz został, bo to tak wygląda właśnie w tym miejscu. Powoli ruszamy na pas startowy. Pewnie nas ktoś teraz wyprowadza, bo cofamy się. Jak wyjeżdżaliśmy z Boracay, to nasi znajomi Paula i Seba, dziękujemy, zostawili nam takie pamiątki, żebyśmy weselną podróż mieli. To ja sobie teraz zmiksuję tutaj taką 50. Też wziąłem sobie kolę z saloniku, więc akurat będzie to pasowało, ale w sumie to chyba dość spora butelka jest, więc wleję jeszcze jedną 50. Zaraz, to moje. No to ja się z tobą podzielę, Mari. Ładnie poszło. Tak, Red Label. Ogólnie Red Label nie lubię, Seba i Paula, średnio smakuje, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, tak? Więc napijemy się. Zimna kolka jeszcze z saloniku, także samolot dzisiaj nie trzęsie, więc będzie łatwo nalać. O. Myślę, że też nie do pełna Mari, bo ty nie lubisz w sumie takich mocnych. Ja nie piję, mój drogi. Zapomniałem, Mari dzisiaj nic. Mari już od 3 dni nic. No właśnie. Leczę gardło. Choć może i tym by wyleczyła. To zdrówko. O, mocny. Dlatego nie lubię tego Red Label, bo jest taki mocny w smaku. Ale doleję trochę więcej coli i będzie dobrze. I tam, gdzie wyląduję, to szybko pójdę spać. Mam nadzieję, że zjem jeszcze szybką, dobrą zupę jakąś z nudlami i będzie dobrze. No właśnie, na miasto mieliśmy wyjść, więc dzisiaj nie ululaliśmy zbyt bardzo. Moja droga, czymś takim. Proszę Cię. Po saloniku to Ty już tam dobry byłeś. Jeszcze z saloniku taką kanapeczkę wziąłem sobie z jajkiem. Jajo, majonez. Pokaż, bo nie było widać w sumie, No. co tam jest w środku. Jajo. A, samo jajo, jajecznica. Jajecznica. I co, dobra w Liza? smaku? No, zaraz może wezmę. Dobra? Za mało majo. A, tego nigdy nie za dużo. Za suszą. Wychodzimy już powoli z samolotu i bardzo szybko nam to zajmie, bo Marika dziś tak policzyła na szybko, jest jakieś 40 osób tylko na pokładzie, więc bardzo mało. Mamy tunel podstawiony, więc też będzie szybko. Pewnie będą jakieś pieczątki w paszport, tak mi się wydaje. Na to liczę, bo zmieniam paszport już niedługo, więc ostatnie pieczątki w starym paszporcie, prawie cały zapełniony. Oficjalnie welcome to Hong Kong! Jesteśmy dosłownie chwilę w Hongkongu, ale już czuć powiew innego świata. To nie zachodni świat, to inne życie, inne aplikacje. Jedzenie może znamy, ale ogólnie przetrwać tutaj i funkcjonować, no to jest troszeczkę inaczej, trzeba się trochę przestawić. I po ludziach też od razu widać różnicę. Pani stała przy wyjściu. Tak, Nie było już. Filipińskiego Witamy, uśmiechu już tutaj nie uśmiechu, uznamy. tyle coś. Nie, absolutnie. Jesteśmy już po sprawdzeniu paszportów. Minus taki, że nie dają żadnej pieczątki. Maryce na tym zależało.
A teraz idziemy odebrać nasz jeden plecak na pas numer 2. Ale dostaliśmy takie wlepki, w sumie karteczki, więc jak już mój paszport się przedawni, to sobie to wkleję. No, dobry pomysł. Tak szybko to poszło, że przychodzimy pod nasz pas, a to on jeszcze nie jedzie. Czekamy wszyscy, w sumie wszyscy. Nikogo nie ma, ale czekamy na walizki. Jest nasz pierwszy plecak. Dobra, ja wezmę Marii, bo on kurna waży tyle, że ty tutaj Pierwszy i zaraz... ostatni, Marcinku. A, no tak. w sumie- Nie mamy więcej. W sumie dobra, okej. To tyle, zabieramy się, ale mi się pomyliło. Jestem naprawdę mega zdziwiony, jak na tak dużym lotnisku to wszystko tak szybko zadziałało i my jesteśmy właśnie, wychodzimy już, jesteśmy na zewnątrz. Myślę, że teraz poszukamy jakiegoś autobusu, żeby dotrzeć do centrum, bo pociąg jest jednak drogi. No nie sprawdzaliśmy jeszcze tutaj aktualnej ceny, ale wiemy, że jest droższy niż opcja autobusowa. Ja chciałam tylko dodać, że to trwało szybciej niż na Okęciu, on by nas wysadził. Tu jest jakaś taka informacja, jakieś autobusy. W sumie jest autobus. Ile kosztuje ten szybki pociąg, bo on jedzie 24 minuty tylko do centrum, tak się reklamują, ale jest, no mówię wam, jest droższy, więc no nie wiem, ale podpytamy autobusy. Odpuszczamy sobie pociąg, choć aż nie był aż tak drogi, 170 hongkońskich dolarów za 2 osoby, a my idziemy w prawo na autobusy. W lewo są gdzieś tam taksówki, więc idziemy dalej szukać, bo tutaj jakby ciężko o to, żeby było wiadomo co gdzie jest. Ale piękny sufit. Okej, idziemy szukać jakiegoś autobusu, podjeżdżają tutaj non stop. To nasz, ale Marcin, A11 To chyba. nasz już, tak? Ale co ciekawe, no Tak idziemy mi się wydaje. zapytać. No a co ciekawe, to patrzcie na te autobusy. Co wam przypominają piętrowe autobusy? No właśnie, Wielką Brytanię, Anglię, ale o tym wspomnimy trochę później. Tutaj już nie ma tak łatwo, wsiadamy i kurczę, pan też tu po angielsku nie mówi nic. Pan nam pomoże. Szybka zmiana planów, nie jedziemy tamtym, bo tamten jedzie na inną wyspę, później trzeba by było metro, a ponoć dojedziemy A21, a w nocy jeździ N21 do tego miejsca, gdzie my chcemy. No i wszystko jasne, Chimsam Tsui, jedziemy na tą naszą stację, nasza prowincja, nasza dzielnica, także Tak, Tak, łatwo tutaj my sobie ściągnęliśmy Google Maps, ale no tutaj właśnie z tego rozkładu całego ciężko było się połapać. Mi przynajmniej Google na początku pokazał, tak mi się wydaje, że ten inny autobus, no się okazuje, że tamten jechał jeszcze dalej na wyspę i przekraczał w ogóle tu Trzeba było jakieś metro zamieszanie jeszcze na tym, jak wsiąść, patrzę tak. na mapie, tak by było metro. A tutaj nam pan powiedział tak, Tak. bezpośrednio. Chimsam Tsui 21. Wsiadamy A21 i płacimy kartą, można kartą. Okay, thank you. Dwie zapłaciłeś? Pan już tutaj na nas w chińskim stylu zaczął krzyczeć, pokazuje walizki. I tylko jedna osoba może jedną kartą zapłacić. Tak. Czyli chyba, jeśli się nie mylę, tak samo jest w Anglii, że każdy przykłada swoją kartę i jakby ten bilet się jest na jedną No osobę. nie pamiętam, ale dobra, siadamy tak, żeby było trochę widać nawet z przodu. Dosłownie chwilę weszliśmy i już jedziemy, także super. Obstawiam do 60 minut, że dojedziemy, bo Hongkong jednak nie jest taki mały, jak się wydaje. Włączyłam stoper, zobaczymy ile. Sprawdzimy. Mamy widok z góry, czyli z górnego pokładu. Jak ktoś mieszkał w Anglii albo podróżował po Anglii, to wie, że takie autobusy jeżdżą. Tutaj też jest kamera, cały czas się zmienia, jest kilka kamer, można obserwować, co się tam dzieje. Nie tylko kierowca ma dostęp do nagrania. Mamy pół godziny do pierwszego stopu, my będziemy i tak jechać dalej, więc będziemy się rozkoszować widokami Hongkongu przy kanapkach jeszcze z Filipin. To się nazywa wjazd na autostradę, nie wiem, ze 30 albo 40 wjazdów. Pięknie nas kierowca tutaj podwiózł. Wysiadamy już. Mamy bardzo blisko do naszego hotelu z przystanku. Tak się wszystko ułożyło. Była duża niewiadoma. Ale co, tutaj przednie się nie otwierają? Otwierają się przednie też. Jechaliśmy godzina 7 minut. Tak myśleliśmy mniej więcej. Ekspres szybciej, ale ekspres nie dojeżdża tutaj. Co najlepsze, że tutaj jest wejście na stację metra. Tu jest Marika, to znaczy tu jest 7-Eleven, a tutaj gdzieś musimy poszukać, bo te budynki to są po prostu kosmos. Trzeba patrzeć po zdjęciach, bo mamy instrukcję, jak się dostać, ale nie chodzi o to. Mamy jakieś 100 metrów gdzieś tutaj w okolicy i będzie nasz hotel. Ale jeszcze idziemy zobaczyć do 7-Eleven asortyment. Głodna, Mari? Nie, w sumie nie. Teraz podjadłam trochę kanapkami, ale na mieście tak bym jakąś zupę zjadła, ale nie, taką 7-Eleven, no gdzie? No idziemy zobaczyć asortyment. Jesteśmy pod naszym budynkiem. Okazało się, że musieliśmy się trochę wrócić pod główną ulicą. To jest koło obok głównej ulicy, tak. Idziemy poszukać, bo tutaj się wchodzi w budynek,
A te budynki są takie, że tutaj jeszcze są takie małe miasteczka w budynkach na dole, więc jeszcze trzeba znaleźć w ogóle swój budynek w budynku. O, tak bym powiedział. I tu się dzieje. Sklepy, sklepiki, różne rzeczy. Musimy iść na blok B, iść tak prosto blok B, Marika pokazuje. Mamy B? Nie. A jaki mamy blok? Znaczy my mamy B, a gdzie jest B? No B A, prosto. prosto pokazuje. Tak. Szukałam tego znaku, nie znalazłam. Wszystko tu jest napisane. Ale jak na razie patrzę, to wam powiem, że ludzi z Hongkongu to tutaj najmniej widzę. O. Windą teraz? Tak, Okej. Które piętro? to jeszcze muszę doczytać. I wysiedliśmy na złym, tak, wysiedliśmy na 7. Aha, bo nie... Next elevator will go to 9th floor and 1st floor is A, właśnie, bo 10 A, okej, nie thank było. you. Trzeba będzie wejść jedno piętro. Tak. Okazało się, że jednak dobre piętro pan nam tu wytłumaczył. I super. No, prosto nie jest, ale jest. Wbiliśmy hasło, wchodzimy do środka, bo tutaj już nikogo nie ma. Do 23 ponoć ktoś tutaj siedział na recepcji, a już jest po 23. Okej, Teraz musimy znaleźć nasz apartament. tak, to chyba będzie ten. To szykujcie się teraz na mocny strzał apartamentu. Ile za niego płacimy? 163 zł. 163 zł, dobra. Czyli, moi żebym drodzy. ja kogoś tutaj B. nie dzwoniła przypadkiem. Zaraz, jeszcze ja się upewnię. Tak, ale patrzcie, co dostajecie za 163 zł w Hongkongu. Wchodzimy, moi drodzy. Światło gdzieś tutaj się powinno palić. Zaraz będą jajca. Nie... Patrzcie, dobra, od razu wam pokażę. Łazienka, kibel, nie najgorzej w sumie. I patrzcie. Marcin, to jest Oj, ładnie. kurde, 163. Mało miejsca, patrzcie, bo tylko tyle. Tutaj jest łóżko, tutaj małe okienko, jest telewizor Z tego żyją. i jest Mari. No, powiem ci, że ja liczyłem, że on będzie troszeczkę mniejszy. 163 zł. To naprawdę lekko tutaj zawala, trochę wilgocią, ale nie ma co narzekać na to. Nie jest źle, Tak. jak na te warunki i te, co my przejrzeliśmy. A łazienka? No tak, łazienka też spoko. Jest? A, bo to jest też sprytne. To jest- Prysznic, tak. Prysznic tutaj. No dobra, o, jest okej, dobra. Zostawiamy Jest super. plecaki. Marko, sobie lepiej niż myślałam. No tak, dobrze, piątka, udało się. Ja z Gaspem już miałem ochotę nie wychodzić, ale idziemy jeszcze się przejść, może coś zjeść, jeszcze jakieś zakupy w Seven zrobić, pastę do zębów, tak, jeszcze kilka właśnie. rzeczy mamy do zrobienia, wodę jakąś, chociaż wodę tu mamy jakąś. Tak, ale butelki właśnie nie mamy na wodę, ani Tak. w sumie szklanki, więc coś tam kupimy dzisiaj. A jesteśmy w sumie już prawie 20 godzin na nogach. O 4:30 wstaliśmy? Wstaliśmy. Tak, Mm. budzik dzwonił, a jest 12 w nocy, więc Mam zamiar się wyspać jutro. jutro tak, do 10 wyprowadzka, więc Ale też trzeba przedłużymy, tutaj bo tu wiedzieć, zostajemy przedłużyć. kilka dni. No tak. Ja to myślałem, że jesteśmy w Hongkongu, a jednak, no patrzcie, jajkowe kary, tu jest jakiś kurczak w sosie, jest samosa, jest jakiś dal, czy jakieś warzywa, ziemniaki, ryż. What you want? I don't know yet. O, biryani tam. I biryani widzę tutaj też jest, patrzcie. Można sobie zjeść biryani, wszystko indyjskie. Tu znowu jakieś jajkowe kary. No wszystko co w Indiach to i tutaj znajdziecie. Przeszliśmy się kawałek, ale było już zamknięte wszystko, więc oczywiście jesteśmy w naszym ulubionym Seven. tajskim sklepie. Tak, Seven. Zaraz zobaczymy co jest w hongkońskim. Nie wiem czy dobrze odmieniam, ale dobra, sprawdzamy. Zobaczcie jaka instrukcja tutaj na pudełku, na opakowaniu jest. Trzeba nacisnąć 8, później 5, czyli mikrofalówki, tak jak w Tajlandii, identyczne. Tylko trzeba po prostu sobie samemu to obsłużyć, a tam oni to robili. Może w Tajlandii też jest tak napisane, który numer? Poczekajcie. Tak, i I jeszcze teraz, że teraz, i tu jest napisane 5. i leci. I leci, czyli to 50 sekund leci. A Marika kupiła sobie paracetamol. Wyobraźcie sobie taki paracetamol 30 zł. Takie ceny. 7-Eleven. Bierzemy się za jedzenie naszego kary. Taka porcja dość spora. $33. To wychodzi jakieś 15 zł. Chcesz pierwsza spróbować? Hongkońskie dolary. Dokładnie. Żeby nie było tu pomyłki. Nie będziemy tu mówić w dolarach amerykańskich ani żadnych innych. Testuj. Ale to trzeba oskubać, bo tu są Spróbuj nogi z sos. kurczaka. I to Sos z taką najważniejszy. skórą, ale widzę sporo ziemniaków. Dobra, to ja ziemniaka spróbuję i sos właśnie. Z ryżem tak to na bogato. Co ty? Mm. Zapchać się to ryżem trzeba. Przypomina mi to coś, trochę samosy, jak teraz z tym ziemniakiem zjadłam. Taki coś podobnego, ale to nie jest moim zdaniem ten smak kary, którego oczekujesz. Porada Marcina. Skoro tak, to mówisz, to sprawdzę. Czy warto 15 zyka dać za coś takiego? Nie najgorszy to jest w smaku. Nie jest to takie kary, jak mówiłaś, ale smakuje mi to. No mówię, nie jest najgorsze, ale No. całkowicie inne niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Smakuje bardziej jak sos kary do frytek w Anglii.
Nie takie, jak my mamy w głowie, nie? Jak do wszystkich dań. Zamówiłbym to jeszcze raz. Tylko ja bym zamówiła, gdyby tych skór tam nie było, bo to już Zaraz oskubać można. na starcie mnie odrzuca. Dla ciebie ziemniaki zostawię. Okej, pasuje. Jak widzicie, my już w łóżkach, jest godzina 12:45 i powoli szykujemy się do spania. Pół do drugiej. Już, matko boska. Jesteśmy 21 godzin na nogach. Trasa przez tą długą przesiadkę tyle zajęła, ale dzień mi w sumie całkowicie jakoś tak fajnie zleciał szybko. Nie chciało się wstać. Ty trochę pospałeś na lotnisku, nie? Krótka drzemka była. Ale teraz już się czuję też sama, zresztą po oczach do spania. Jutro będzie dzień taki relaksujący. Przez ostatnie dni były takie dość mocne i czuję się trochę zmęczony, także myślę, że jutro lekkie zwiedzanie. Lekkie, tak. Zobaczymy, jak tam wstaniemy. No i jak w ogóle ten dzień się potoczy. Także dziękujemy Wam za dzisiaj, za to, że byliście i do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten Hongkong, no dla nas coś nowego. No, dla mnie nie do końca nowość, ale tak, ale jakby nie pamiętam, co tu się działo, co robiłem za bardzo, także myślę, że jakby czuję, że jest jakaś świeżość, że nowy kraj, jakby powiedzmy, że raczej nowe miejsce. Dla mnie ja to liczę jako kraj, ale to o tym może jeszcze sobie porozmawiamy. Tak, Tak, także do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się. piąteczka, Pa! pa.